Na streamie transmitowanym przez platformę Twitch podczas wywiadu przeprowadzonego z czołowym producentem serii, czyli Björnem Pankracem, w czerwcu tego roku pojawiła się długo wyczekiwana przez fanów gry Gothic informacja. Według Björna jego studio na ten moment bada różne kierunki, jakie mogłaby obrać kultowa seria, a także tworzy pierwsze bardzo wstępne materiały do nowego Gothica. Wychodzi więc na to, jakoby Piranha Bytes pracowała właśnie nad asetami do potencjalnej kontynuacji Gothica. Mowa o elementach składowych, czyli misjach, lokacjach, modelach, które ostatecznie mają zlepić się w całość, czyli w Gothica 4. Oprócz wszystkich oficjalnych odsłon Gothica, jedynka wydana została w 2001 roku, druga część już w 2002, dodatek Noc Kruka rok później, natomiast trzecia część w 2006 roku. Piranha Bytes odpowiada również za trylogię Risen, pierwsza część w 2009 roku, druga pod nazwą Mroczne Wody w 2012, a ostatnia Władcy Tytanów w 2014 roku. Następny był Elex, opublikowany 17 października 2017 roku. Analizując, co ile lat studio wypuszcza na rynek nową grę, śmiało można stwierdzić, że na kolejnego Gothica przyjdzie nam zatem jeszcze sporo poczekać. Na pewno Piranie muszą wydać kontynuację gry Elex, która zapewne pojawi się około 2020 roku. A jest to spowodowane tym, że deweloper otrzymał dotację na grę Elex 2 od Unii Europejskiej w kwocie 150 000 euro, co stanowić ma około 9% całego budżetu gry. Patrząc więc na te wszystkie dane, można pokusić się o wyznaczenie premiery gry Gothic 4, o ile oczywiście po wydaniu gry Elex 2 studio od razu zacznie pracę nad nowym Gothiciem. Do czwartej części przygód możemy spodziewać się około 2023 roku. Możliwe też, że pojawi się ona na następną generację sprzętu, o której coraz częściej wspomina zarówno Microsoft, jak i przecieki z obozu Sony. A jest to spowodowane tym, że faktycznie gry Piranha Bytes wychodzą mniej więcej w odstępach 3-letnich. Sam pokusiłem się o zebranie kilku ciekawych i najbardziej prawdopodobnych scenariuszy, jak mogłaby wyglądać kontynuacja serii Gothic. Po pierwsze, Pirania tworzy remaster Gothic 1 na nowym silniku graficznym lub remake gry, czyli nową produkcję opartą na starym tytule, i tutaj już historia na Khorinis mogłaby się toczyć inaczej niż w pierwszej części gry. Po drugie, geneza jednego z naszych znajomych towarzyszy. Historia przed powstaniem bariery, skupiająca się na przykład na Laresie, Diego bądź Lee. Trzecim scenariuszem byłby całkiem nowy bohater i nowa lokacja. Na przykład Wyspy Południowe z nową historią w świecie Gothica. Ta historia mogłaby się już rozgrywać od razu po wydarzeniach z całej sagi, bądź mogłaby w ich trakcie też trwać. Czwartym takim scenariuszem mogłoby być kontynuowanie przygód Bezimiennego, jako zapewne już króla, który włada Myrtaną i pojawia się wróg, który zagraża całemu królestwu, tak jak to było z orkami. Ostatnim takim możliwym scenariuszem jest to historia z zupełnie nowym bohaterem, zapewne kolejnym bezimiennym, na przykład 100 lat po zakończeniu Gothic 3. Zapraszam Was do dyskusji pod tym materiałem, być może Wy wiecie coś więcej niż ja, lub sami macie jakieś ciekawe pomysły, jak mógłby wyglądać kolejny Gothic. Dzięki za uwagę, tu mówił Fahrenheit, trzymajcie się, cześć!